Cześć, tu Ela i Łukasz. Witamy na kanale Endless Travel. I zapraszamy Was dzisiaj na spacer po górach izerskich. Naszą bazą wypadową w Góry Izerskie był Świeradów-Zdrój. Jest to miejscowość uzdrowiskowa z dosyć dużą bazą hotelową i też oczywiście ze stokami narciarskimi. Ze Świeradowem łączy się legenda opowiadająca o wizycie w tej miejscowości berlińskiego lekarza Leonarda Turneysena, który przechadzając się zauważył w jednym ze źródeł nieżywą żabę. I nie było w tym nic dziwnego do momentu, kiedy spacerując w tym samym miejscu po kilku dniach zauważył tą samą żabę, która w żaden sposób nie uległa rozkładowi. To on po raz pierwszy w swoim dziele z 1572 roku wspomniał o leczniczym działaniu wód świeradowskich. Wody zostały dokładnie przebadane dopiero 200 lat później, jednak efekt końcowy był ten sam i potwierdził lecznicze działanie źródeł. Żabka natomiast stała się symbolem miasta i jest wykorzystywana do promowania Świeradowa-Zdrój. Żabka na zdrowie. Widzisz tu żabka na zdrowie. A tu jest żabka na miłość. Chociaż ja nie muszę, miłość mam. Żabicka prostesti. Na szczęście. Czyli taka ogólna. Geldfrosch, żabka na bogactwo. To ja się cała... Czekaj, to ja idę ją dotykać. Za mną początek parku zdrojowego, gdzie znajduje się pijalnia wód uzdrowiskowych. To jest interes, kubeczek wody zdrowotnej 2,50. Ale może będziemy zdrowie od tego. No jest taka trochę taka gazowana trochę. Ale smakuje jakby metal miała w środku. Ale jajkiem nie śmierdzi. Nie śmierdzi jajkiem. Siarką w ogóle nie daje. Ale jest taka metaliczna, zobacz. Taki ma posmak, nie? Posmak krwi albo brudnej rury. Nie wiem, jak smakuje brudna rura, ale może. No, taka metaliczna. Metaliczna. Pewnie dlatego, że ma dużo żelaza w sobie. Tak, bo było tam napisane właśnie, że dla ludzi z anemią jest dobra. Masz, pij. W zasadzie w każdej restauracji tutaj znajdziecie lokalne piwo, a w Świeradów-Zdrój nie ma własnego browara. Najbliższym browarem od Świeradowa jest browar we Lwówku Śląskim. Także nie dajcie się nabrać, nie ma czegoś takiego jak piwo świeradowskie. Ale zobaczymy, czy izerskie jest dobre. Świeradów słynie z najwyższej w Polsce wieży widokowej Skywalk. I może jest to jakaś atrakcja, ale dosyć droga. Parking przy wieży to koszt 30 zł, a wejście na wieżę to 49 zł. Świetną alternatywą jest niedawno oddana do użytku wieża widokowa na górze Munica. Położona trochę wyżej niż Skywalk, jednak trochę niższa od niej. Na pewno dużym plusem jest to, że i parking, i wejście na nią są darmowe, a widoki bardzo podobne. Wczoraj wieczorem przejechaliśmy do Świeradowa-Zdrój. Ze Szczecina jechaliśmy jakieś 4,5 godziny. Pewnie dlatego, że od początku stycznia obowiązuje nowy taryfikator mandatów i szybciej się nie dało. Nie mogliśmy się dzisiaj zebrać od rana. Dzisiaj króciutki spacerek na wysoką kopę. Zaczynamy z Rozdroża Izerskiego.
rozdroża Izerskiego idziemy żółtym szlakiem w kierunku Wysokiej Kopy. Po wejściu na Wysoką Kopę zawiniemy pętlę i zejdziemy zielonym szlakiem do rozdroża Izerskiego. Ta pętla powinna zająć około 4 godzin, ale jak nas znam, to nam zejdzie 6. Ze Szczecina wczoraj wyruszaliśmy, to było 6 albo 7 stopni i ogólna zgnilizna, a tutaj proszę, -2, w nocy napruszyło i takie mamy piękne klimaty. Niby szczyty nie są wysokie, ale jak się cały dzień siedzi przy biurku, to czuć to w nóżkach i w płucach. Zamarzłeś? Aha. Podobno dobrym patentem na zmarznięte ręce jest wsadzanie ich pod pachy. Tylko jest taki problem, że wtedy jest zimno w pachy. My preferujemy gorącą herbatę. I w sumie nalewkę malinową mamy taką domowej roboty od mamy. Ale przyjechaliśmy samochodem na rozdroże, także nie wzięliśmy jej ze sobą niestety. No ale za to jest motywacja, żeby iść dalej. 6 stycznia, zimowy atak szczytowy, mamy to. Wysoka Kopa. A na niektórych szczytach, to znaczy chyba na wszystkich szczytach, mamy takie tu akurat domek. I możemy sobie wstawić piecząteczkę. Schodzimy już do Wysokiej Kopy. Schodzimy drugim szlakiem. Teraz chyba zielonym idziemy, tak? No w każdym bądź razie robimy pętelkę. Ale z tego co widać, to ten szlak niewiele się różni od tamtego. Ogólnie nic tu się nie dzieje za specjalnie. Biegnę! Idziemy zobaczyć kopalnię kwarcu Stanisław. Czego się spodziewasz w tej kopalni kwarcu? Dziura z piaskiem zasypana pod śniegiem, także może być, że nawet miniemy i nie zauważymy.
Kopalnia kwarcu Stanisław to najwyżej położona kopalnia odkrywkowa w Polsce i środkowej Europie. Od wielu lat z powodu niskiej opłacalności nic się tu nie wydobywa, pozostały tylko stare zabudowania. Warto się tu jednak wdrapać ze względu na roztaczający się piękny widok na okolice. Czemu się zatrzymaliśmy? Czas na bułkę. Tak jak zakładaliśmy. Szlak 4 godziny dla zwykłych ludzi, a nam zajął 6. Dzisiaj ruszamy do chatki górzystów i do Izerskiego Parku Ciemnego Nieba. Przyszliśmy jakieś 100 metrów pod wieżę Skywalk. Gdzie ona jest? O, tu. Puls mi już skoczył do 150, więc rozgrzewka była. Można sobie oszczędzić trochę drogi wjeżdżając koleją gondolową. Tak, do Stoku Izerskiego. To tam podobno 2 godziny się oszczędza na tej trasie. No ale nie po to przyjechaliśmy w góry, żeby omijać górki. Ciekawe co to. Nie mam pojęcia, co to może być. Takie instalacje widzieliśmy jeszcze w wielu innych miejscach. Są to pułapki feromonowe służące odławianiu kornika drukarza, który jest dużym zagrożeniem dla drzew. Zwabiony kornik wlatuje do środka, ale już nie może stamtąd wylecieć. Na dole umieszczony jest zbiornik ze środkiem chemicznym, który rozkłada owady, a deszcz je wypłukuje. Bezobsługowe, a jakie skuteczne. Chłodna, dobra. Biorąc pod uwagę, że cały czas idziemy pod górę i jeszcze mamy pod górę, a piechurzy wytrawni z nas nie są, to każde 100 ml wody na trasie się przyda. Po kilkunastu minutach wchodzenia pod górę stwierdzam, że jednak ta kolej gondolowa to może być całkiem dobra alternatywa. Wydrapanie się tutaj na grzbiet zajęło nam jakieś 1,5 godziny. Ale cały czas było pod górę i było bardzo gorąco, a tu dla odmiany wieje wiatr i jest znacznie zimniej. Trzeba było się opatulić. Dotarliśmy na halę izerską, na której stoi chatka górzystów. Teraz jest to schronisko, ale przed wojną mieściła się tam szkoła. Na hali znajdowała się wioska Gross Izer, która po wojnie została zniszczona, a mieszkająca tam ludność została przesiedlona. Oprócz chatki zachowała się jeszcze stojąca obok drewutnia. Można też natknąć się na fundamenty starych zabudowań, ale ciężko z tym, kiedy wszystko jest pod śniegiem. Tutaj Ela opowiada, że znajdujemy się w najzimniejszym miejscu w Polsce, zwanym polskim biegunem zimna lub małą Syberią. Wiatr był niestety tak silny, że zagłuszał większość słów. Odkąd w 1995 roku postawiono tu stację meteorologiczną, okazało się, że nie w Suwałkach czy w Kieleckim są najniższe temperatury, ale właśnie tu, na hali izerskiej. Tutaj nawet latem temperatury potrafią spaść poniżej zera. Tu też znajduje się Izerski Park Ciemnego Nieba, miejsce idealne do oglądania gwiazd. Jednak ze względu na pogodę musieliśmy przełożyć wizytę w tym miejscu na inny czas. Jednak widać fundamenty.
Wychodzi nam, że powinniśmy iść koło 3 godzin. Także jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wykorzystamy nowy nabytek latarkę. Nie ukrywam, że trochę bym chciał pochodzić z tą latarką po ciemnym, czarnym, nieznajomym lesie. W chatce górzystów było mnóstwo ludzi. Spędziliśmy tam chyba 1,5 godziny, żeby zjeść naleśnika. Tak tutaj na szlaku żółtym w stronę Stoku Izerskiego praktycznie nie ma ludzi. Rzadko kiedy mijamy jakiegoś wędrowca. No oprócz tego zawsze mam przy sobie jednego wędrowca. Ale już coraz ciężej się idzie. Już teraz te kilometry coraz gorzej nam schodzą. No już trochę kilometrów w nogach mamy. Tu troszeczkę zmienił się krajobraz. No i została nas noc, a my mamy jeszcze jakieś 4 km przed sobą. Także latarka się przyda. No i skończyło się na tym, że idziemy po ciemku. Ale te góry i śnieg wieczorem nabierają całkiem innego charakteru. Pięknie, po prostu mimo tego, że jest ciemno, ale tu wszystko błyszczy, tego chyba nie będzie widać na filmach. A jak wyłączę latarkę, to nic nie widać. Co ty? Ciemność widzę. Jak latarka? Fajna. Jak widać? Daję radę. Kurde, wyszliśmy sobie do lasu, a to nawet nie ma jak chodzić, tu wszędzie na nartach jeżdżą, nie wiem w ogóle o co chodzi. Jesteśmy w Jakuszycach, na trasie biegu Piastów. Bieg Piastów to taka najstarsza impreza narciarzy biegowych. Nieprzerwanie trwa od 1976 roku i odbywa się zazwyczaj w pierwszy weekend marca. I tymi trasami pewnie biegała Kowalczyk. Być może. Pewnie. Trzeba przyznać, że drzewa oblepione tym śniegiem naprawdę robią taki zimowy klimacik. W sumie nawet w wysokich partiach gór do tej pory nie widzieliśmy takiej ilości śniegu na drzewach jak tutaj. Jesteśmy ze Szczecina, u nas tam ciężko z takimi zimami. Taka ciekawostka, ze Szczecina nie da się nad morze dojechać tramwajem. Taka propos biegu Piastów. Już?
Bo jej ręka odpada, ludzie się na nas patrzą i tak nic dobrego nie powiemy. I co? No jest okej. Tak jak wspomniałem, szlak urokliwy, ale w niektórych momentach robi się tak gęsto, że aż się nieprzyjemnie idzie. Może dlatego, że jest akurat środek sezonu, albo nawet i szczyt sezonu narciarskiego. No i się rozpadało. Mamy prawdziwą zimę. Dotarliśmy do schroniska Orle. To już koniec naszej wycieczki w Górach Izerskich. To już koniec naszej zimowej wycieczki w Górach Izerskich. To już koniec naszej zimowej wycieczki w Górach Izerskich. Po raz 5 to już koniec naszej zimowej wycieczki w Górach Izerskich. To już koniec naszej zimowej wycieczki w Górach Izerskich. Mamy nadzieję, że film przypadł wam do gustu. Nie wiemy, kiedy będzie kolejny film. Jeżeli nie chcecie go opuścić, zasubskrybujcie nasz kanał. Już? Chyba tak. Czy chcesz jeszcze raz? Nie wiem.